Witajcie w kolejnym odcinku naprawa reduktora, a to w sumie naprawa zegara. Z tej strony Peter i jedziemy. Dla pewności, czy tutaj jest drożne, no to wtedy odkręcamy ten zegar. No jak widać jest. Nie? Teraz jeszcze pytanie, czy zegar nie był wkręcony za bardzo i przygniótł tamtą teflonową podkładkę, więc łapiemy go na sporo zwoi, żeby nam nie wyleciał w kosmos i sprawdzamy jeszcze raz. No nie pokazuje. Dokręcamy tutaj porządnie i odkręcamy zaworek precyzyjny. Czekamy, aż tutaj zejdzie ciśnienie do zera. Nie odkręcamy tego zegara tutaj, bo nam wystrzeli w kosmos. Czekamy. Zeszło ciśnienie. Teraz możemy bezpiecznie usunąć ten zegar. Pamiętajcie o tym, bo zrobicie sobie krzywdę. Przemieszczę kamerę i zaraz wracam do Was. No cóż, próbowałem to tutaj odkręcić, no ale tu widać jest takie ząbki, nie wiem czy to tam widać. O, widać. Tutaj są takie ząbki wewnątrz, nie? Tutaj. Wygląda jak gwint, ale to nie jest gwint. Próbowałem to łapać. Kręci się, ale nie wychodzi. Podejrzewam, że tutaj są te takie wcięcia. I trzeba to podważyć. Potrzebujemy płaski śrubokręt albo coś w tym stylu, żeby tutaj wejść i to, ale boję się, że to szkiełko może pęknąć. Udało się to wyprzeć, troszeczkę tutaj poszorowałem, no ale cóż, i tak zegar miał być do wyrzucenia, nie? Także udało się to wyprzeć w ten sposób, że podważając tutaj, troszeczkę też tutaj poharatałem to, ale dobra. Zegar tak czy inaczej miał być do wyrzucenia, a szkiełko nie jest pęknięte. Starałem się delikatnie i mówię, to jest bardzo precyzyjna robota. Najlepiej wziąć sobie szeroki śrubokręt, który będzie miał olbrzymią płaszczyznę, żeby też nie robić w ten sposób, że trzeba podważyć to tak. Nie, tak do góry, a nie w ten sposób, bo w ten sposób to tutaj ciśniemy tylko taką jedną częścią, taką malutką płaszczyzną, więc duże prawdopodobieństwo, że to pęknie. No i udało się. Teraz to tutaj trzeba się pozbyć. O, ale zawalone. Delikatnie wychodzi nam. Tu wszystko jest całe, nic nie jest na wylot przepalone, bo myślałem, że będzie aż tak skorodowana miedź, że wylezie wszystko na zewnątrz. Wygląda dobrze. Tego nie musimy zdejmować, nie ma takiej potrzeby, no na szczęście. No i co? Działa w ten sposób, że jak tutaj wchodzi ciśnienie, to tak jak te gwizdki, które są naparte, nie? Takie. To jak tu wchodzi ciśnienie, to próbuję prostować. Tu wchodzi do wewnątrz, to jest taka rurka spłaszczona i do wewnątrz wchodzi nam powietrze. Im większe ciśnienie, tym bardziej to się prostuje, jak te rurki na właśnie te parte rurki, te gwizdki. I wtedy wychyla nam się. Szkoda, że nie działasz, że tu jest zasztopane. Spróbuję to tutaj odepchać. Przyniosę suszarkę, to jeszcze będziemy go cisnąć. Dobrze, tutaj nic nie trzeba grzać, sprawa jest prosta. Ten otwór, on zarósł. Dlatego nie pokazuję, bo tu wszystko wygląda dobrze. Tu powinno być też zieleniałe, jeśli nawet wewnątrz będzie woda.
ta dziura jest zarośnięta. Drobne wiertło, idealne tutaj na ten właśnie rozmiar. I powoli wjeżdżam do środka. I zaczyna się tutaj coś otwierać. Wyłazi gruz. Spójrzcie. I to grubo. Kto lubi ten dźwięk? Widać tutaj zarost. Może nie widać. Widać, nie widać. Już jest, świeci się, już jest czyściej. Bardzo dobrze. To jest dobry znak. Spójrzcie, tak jak mówiłem wcześniej, że dałem mu czadu suszarką i on się wychyla, to teraz wam pokażę. Dobra, starczy mu. Niech sobie poleży. Wrócę tu za jakiś czas. Niech się zestudzi. Uważajcie na to, bo to też jest gorące. No, zabieg dentystyczny przeprowadzony. Wyleciało sporo gruzu, postanowiłem go przepchnąć. I zobaczcie, wypływa coś. Ostrość, 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 ustaw ostrość. Wypływa jakiś syf. Wypływa woda. I teraz go podgrzejemy jeszcze raz. Słuchajcie, to co zrobiłem teraz, to przewiercenie, to jest... Każdy to robi na własne ryzyko, ok? Bo ja uznałem, że ten zegar i tak pójdzie do śmieci, więc postanowiłem to przewiercić. Największa moc przestaje je pokazywać. To znaczy, że nie gotuje się w nim woda i że nie jest zapchany. Myślę, że jest ok. A czy tak będzie, to się okaże. Dajcie mi tą igłę. Zajadę tu jeszcze. No, teraz jest tutaj luzik. Stygnie, mój przyjacielu. I za chwilę do ciebie wracam. Położę cię, zrobię ci jakiś radiator, żebyś szybciej ostygł. I bye. Ziomuś wystygł. I teraz co? Ile dajecie, żeby będzie działał? Zawór zwrotny, ten zwrotny, precyzyjny, cyk, zamykamy. I ściągamy butlę. Dziękuję. I teraz możemy sobie tutaj regulować. O, proszę. Działa. Składamy go i cieszymy się zestawem. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach Zrób to sam. Bye bye. Zegar złożony, teflon nawinięty. I możemy go teraz przyłapać. No, petarda. No i proszę. Żeby tu upuścić ciśnienie. No,
To będzie dobrze do dyfuzorów. Bardzo fajnie. No, super. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim za wsparcie, tych co mnie wspierają. Pozdrawiam pana Shadow R i Chrisa. Elo.